Dzień dobry. Przyjechaliśmy do miejscowości Niechorze. Jest to miejscowość wypoczynkowa z kąpieliskiem morskim i przystanią morską. Przejdziemy się po tej wiosce. Niechorze było zwykłą wsią rybacką. Rozwój wsi jako kąpieliska datuje się od XIX wieku, a jego prawdziwy rozkwit zaczął się od 1870 roku. W 1889 roku przyjechało tutaj 700 letników. W 1910 roku było ich już 1873, a w 1923 roku przyjechało ich 3000. Charakterystyczną budowlą jest latarnia morska wybudowana w 1866 roku. Jest ona widoczna z wielu miejsc w Niechorzu. Obecne Niechorze utworzyły dwie odrębne dawniej wsie. Nadmorska rybacka Kleinhorst oraz położona na południe od niej nad zachodnim brzegiem jeziora Liwia-Łuża rolnicza Grosshorst. Połączenia dokonano tego jeszcze przed II wojną światową 1 kwietnia 1936 roku. Po II wojnie światowej miejscowość stała się ponownie popularnym letniskiem. Spacer rozpoczynamy na stacji kolejowej w Niechorzu. W przeszłości ta linia kolei wąskotorowej umożliwiała tutaj dogodny dojazd z Gryfic lub Trzebiatowa. Obecnie w okresie wakacyjnym, choć nie tylko, kursuje tutaj kolejka wąskotorowa zarządzana przez gminę Rewal. Jak wygląda ta kolejka, możecie zobaczyć w filmie o trzęsaczu na tym kanale. Tę linię kolejową wybudowano 1 lipca 1896 roku, kiedy to otwarto pierwszą zachodnią linię gryfickiej kolei wąskotorowej łączącą Gryfice z Niechorzem. Końcowy dworzec linii Grosshorst wybudowano w zachodniej części wsi. W dniu 1 maja 1913 roku linię kolejową rozbudowano o połączenie z Trzebiatowem przez Pogorzelicę. Niechorze to malownicza nadmorska miejscowość, będąca jednym z najpiękniejszych kurortów na polskim wybrzeżu. Słynie z szerokich plaż, urokliwej architektury i licznych atrakcji turystycznych, które przyciągają zarówno miłośników wypoczynku, jak i aktywnej turystyki. Obecnie wieś liczy około 940 mieszkańców. Przeszliśmy ze stacji kolejowej pod napis Niechorze wita. Następnie idziemy ulicami Rybacką i Jeziorną na pomost nad jeziorem Liwia-Łuża. Jezioro to jest rezerwatem przyrody. To miejsce szczególnie cenione przez miłośników przyrody i ornitologów. Jezioro jest ostoją licznych gatunków ptaków wodnych. Spokojna okolica jeziora sprzyja pieszym wędrówkom i rowerowym wycieczkom. Powierzchnia rezerwatu przyrody jezioro Liwia-Łuża wynosi prawie 240 hektarów. Został on utworzony w 1959 roku w celu zachowania ekosystemu płytkiego lagunowego jeziora wraz z mozaiką siedlisk. Rezerwat obejmuje obszar przymorskiego jeziora powstałego wskutek odcięcia Zatoki Morskiej przez narastającą Mierzeję Wydmową. W pierwszej połowie XX wieku jezioro było użytkowane gospodarczo. Na północnym brzegu funkcjonowała przystań rybacka. Jezioro miało wówczas jeszcze swobodne połączenie z morzem.
Tuż obok znajduje się kompleks sportowy. Od tej strony jest tylne wejście. Główne wejście znajduje się przy ulicy Leśnej. Kompleks jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych aktywnością fizyczną, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Dzięki różnorodności obiektów sportowych każdy znajdzie tu coś dla siebie, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania. Może to być dodatkowa forma spędzenia czasu podczas pobytu w Niechorzu lub okolicy. Po obejrzeniu przechodzimy na ulicę Śląską i idziemy w kierunku muzeum. Po chwili doszliśmy do Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Jest to jedno z najciekawszych miejsc w Niechorzu. Ekspozycje obejmują dawne narzędzia połowowe, modele kutrów oraz archiwalne fotografie, które przybliżają codzienne życie dawnych mieszkańców wsi rybackiej. Muzeum mieści się w willi z lat 30. XX wieku i gromadzi eksponaty związane z historią, tradycją oraz kulturą rybacką Pomorza Zachodniego. Otwarcie dla zwiedzających nastąpiło 11 czerwca 1994 roku. Odwiedzając Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, można zgłębić historię i tradycje rybackie regionu, co stanowi cenne doświadczenie zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców. Po obejrzeniu idziemy Aleją Bursztynową na ulicę Krakowską. Na ulicy Krakowskiej przechodzimy obok kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia. Jest to nowy kościół. Pierwszą mszę świętą odprawiono tu 17 kwietnia 2002 roku, jeszcze podczas budowy. Później, stopniowo rok po roku, element po elemencie trwała budowa. Konsekracji kościoła dokonano 16 listopada 2017 roku. Nie zahamowało to prac modernizacyjnych i remontowych, które są wykonywane stopniowo do dzisiaj.
Idąc ulicą Krakowską, wychodzimy nad morze. Niechorze słynie z szerokiej, piaszczystej plaży i czystego morza. Rozciągające się wzdłuż wybrzeża złociste piaski przyciągają turystów spragnionych relaksu, a malownicze wydmy nadają temu miejscu niepowtarzalny charakter. Po szybkim rozglądnięciu się po plaży przechodzimy na deptak za wydmami. Idziemy w kierunku parku. Już jesteśmy w parku. Stanowi on najpopularniejsze miejsce wieczornych spacerów, gdyż zachody słońca przebijającego się pomiędzy drzewami tworzą niezapomniany spektakl światła i cieni. Dochodzimy do pomnika, na którym obecnie umieszczona jest inskrypcja. Nasze miejsce na ziemi wyznacza los. Dzieje tworzymy sami. Pamięć o nas jest w sercach innych. W hołdzie wszystkim niechorskim osadnikom, Niechorze 2017. W przeszłości były tu inne upamiętnienia, a pierwszy pomnik stanął tu już w 1922 roku. Obok, wzdłuż głównej alei w parku, w 2018 roku postawiono tablice nawiązujące do początków polskości w tej miejscowości. Dokumentują także wielowiekowe rybackie tradycje Niechorza. To doskonała plenerowa lekcja historii dla tych, którzy przyjeżdżając do Niechorza chcieliby o nim wiedzieć coś więcej. Przechodzimy na molo w Niechorzu. Zostało ono zupełnie niedawno, bo w 2023 roku odremontowane i obecnie wygląda pięknie. W przeszłości istniały tu 3 takie mola obok siebie, a właściwie były to pirsy przeładunkowe. Jeden w najgorszym stanie został zdemontowany i obecnie są 2. Powstały one w drugiej połowie lat 60. XX wieku i były identyczne. Oficjalnie te pirso-ostrogi były postrzegane jako mola lub przystanie dla statków rybackich. Jednak ukryte główne ich przeznaczenie było inne, wojskowe. Układ Warszawski planował desant na Danię i w przypadku zniszczenia lub zablokowania większych portów, gdzie można by było dokonywać załadunku wojsk i sprzętu na okręty desantowe, to właśnie tutaj w Niechorzu miał się dokonywać ten załadunek. Obecnie ten pirs załadunkowy, jak widać, służy turystom jako molo, a drugi obok służy rybakom. Przechodzimy na ulicę Parkową. Po chwili z prawej strony mijamy fascynujący budynek porośnięty bluszczem. Dalej, z lewej strony mamy plac, gdzie w sercu możemy zrobić sobie zdjęcie. Na placu znajdują się też pomniki nawiązujące do nadmorskiego położenia tej miejscowości. Pomnik wędzonych śledzi i pomnik smażonych fląder.
Skręcamy w ulicę Morską i po chwili znajdujemy się na placu Foki Debki. Ta foka istniała naprawdę. Urodziła się 16 lutego 2004 roku w Fokarium w Helu. W tym samym roku wypuszczono ją do Bałtyku w rejonie Czołpina wraz z innymi fokami. W odróżnieniu od innych fok, ta jedna powróciła na polskie wybrzeże i często pojawiała się u brzegu w całej gminie Rewal, a szczególnie na plaży w Niechorzu. Była dużą atrakcją dla turystów, gdy wylegiwała się na piasku. Ostatni raz była widziana w 2007 roku. Być może znalazła sobie inne miejsce pobytu. Debka podbiła serca turystów, mieszkańców wybrzeża i doczekała się swojego pomnika. Plac, na którym stoi pomnik, również został nazwany na jej cześć. Po obejrzeniu pomnika Foki Debki przechodzimy do przystani rybackiej. Przystań rybacka w Niechorzu stanowi istotny element lokalnej społeczności i jest dużą atrakcją turystyczną. Koniecznie należy tutaj zrobić sobie zdjęcie. Kutry, morze i plaża tworzą malownicze tło do pamiątkowych fotografii. Kutry rybackie z Niechorza są oznaczone literami nie na burtach, co pozwala łatwo je zidentyfikować. Obecnie przystań rybacka w Niechorzu łączy tradycję z nowoczesnością, będąc miejscem pracy lokalnych rybaków oraz atrakcją dla turystów pragnących doświadczyć autentycznej atmosfery nadmorskiej miejscowości. Wychodzimy z przystani rybackiej i idziemy ulicami Nadmorską, a następnie Starowiejską. Dochodzimy do placyku, z którego odchodzą schody na górę, na klif. Przejdziemy się chwilę brzegiem klifu, spoglądając, gdy to będzie możliwe, na morze.
Dochodzimy od tej strony do Parku Miniatur Latarni Morskich. Park Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu to wyjątkowa atrakcja turystyczna, która pozwala zwiedzającym zapoznać się z replikami wszystkich latarni morskich polskiego wybrzeża Bałtyku. Modele wykonane są w skali 1:10, co oznacza, że niektóre z nich osiągają wysokość około 5 metrów. Park został otwarty 19 maja 2012 roku i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców regionu. Tuż obok znajduje się kolejna atrakcja turystyczna, jaką jest park etnograficzny. Już z daleka widać wiatrak Koźlak. Został on tutaj przywieziony z Orkowa w powiecie śremskim. Miejsce, w którym go postawiono, nie jest jednak przypadkowe, gdyż przed II wojną światową w tym miejscu stał inny, podobny wiatrak, który uległ zniszczeniu. Park etnograficzny w Niechorzu to wyjątkowe miejsce, które przenosi odwiedzających w czasie, ukazując bogactwo kultury i tradycji Pomorza Zachodniego. Został oficjalnie otwarty 21 października 2024 roku. Odwiedzając park etnograficzny w Niechorzu, zanurzysz się w autentycznej atmosferze dawnego Pomorza, odkrywając jego bogatą historię i tradycję. Zaraz obok parku etnograficznego znajduje się latarnia morska w Niechorzu. Latarnia morska to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów na polskim wybrzeżu Bałtyku. Usytuowana na 22-metrowym klifie, została oddana do użytku w grudniu 1866 roku, wypełniając lukę w systemie nawigacyjnym pomiędzy Świnoujściem a Jarosławcem. Wieża latarni wznosi się na wysokość 45 metrów, co czyni ją drugą pod względem wysokości latarnią nad Bałtykiem. Jej światło znajduje się na wysokości prawie 63 metrów nad poziomem morza i ma zasięg 20 mil morskich, czyli około 37 kilometrów. Latarnia jest udostępniona do zwiedzania. Aby dostać się na szczyt latarni, należy pokonać około 200 stopni. Z jej tarasu widokowego można podziwiać panoramę Niechorza, Rewala oraz bezkres Bałtyku. To miejsce przyciąga zarówno miłośników historii, jak i turystów pragnących podziwiać piękno polskiego wybrzeża. Przed latarnią od strony lądu znajduje się duży plac, a przed placem duży napis Niechorze. Jest to kolejne miejsce do zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć z Niechorza. Obok znajduje się gabinet figur woskowych. Idziemy dalej ulicami Klifową, a następnie Polną.
Dochodzimy do zabytkowego budynku przy ulicy Ludnej 2. Jest to XVIII-wieczna zagroda, nazywana przez miejscowych domem państwa Kosińskich. Jest ona przykładem budownictwa agrarnego. Ostatnią atrakcją turystyczną, jaką zobaczyliśmy w Niechorzu, jest zabytkowy pojazd strażacki wystawiony przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w szklanej witrynie. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, by nie pominąć następnych filmów o miasteczkach lub miejscach w Polsce. Napisz komentarz i wciśnij łapkę w górę.